Zapraszamy Was w podróż do miejsc, które przez lata skrywały się przed światem. Od dzikich górskich szczytów, przez malownicze doliny, kamienne uliczki miasteczek, aż po turkusowe morskie wody. Witamy w Albanii, czyli Mire Sevini ne Shqipëri. Czy Albania to kraj górski czy nadmorski? Tradycyjny czy nowoczesny? Wschodni czy zachodni? A może wszystko w jednym. To kraj wielu kontrastów. Zobaczcie go razem z nami w naszej dwutygodniowej podróży po Albanii. Kraj wielkich bohaterów, szalonych przywódców i silnych mieszkańców. Starożytnych tajemnic, które przenikają współczesne życie. Autentycznych miejsc, gdzie każda chwila niesie ze sobą historię. Harmonii kultur, religii, szacunku dla różnorodności. Albania czeka na tych, którzy pragną odkryć jej wielobarwną mozaikę. Zaczynajmy! Albania. Część druga. Szkodra. Kontynuujemy naszą podróż po Albanii, poznając najciekawsze miejsca tego kraju. W poprzednim odcinku pokazywaliśmy Tiranę i Kruje. Teraz kierujemy się na północ, do miasta Szkodra. Trasa z Tirany do Szkodry to około 100 km, do pokonania w niecałe 2 godziny. Dojeżdżając do miasta, już z oddali widzimy wznoszące się nad całą resztą wzgórze z twierdzą. Zatrzymujemy się tu w położonym w obrębie centrum niewielkim hotelu o nazwie Chocia Boutique Hotel. Standard wysoki, możemy go polecić, choć trudno go odnaleźć w gęstej zabudowie, a jeszcze trudniej wymówić jego nazwę. Szkodra to 88-tysięczne największe miasto północnej Albanii. Jedno z najstarszych w tej części Bałkanów. Znajduje się w pobliżu granicy z Czarnogórą i jest też częstym miejscem wycieczek właśnie z tego kraju. Leży na przedpolu gór północnoalbańskich, oferując wiele szlaków górskich. Ze Szkodry także można wyruszyć na słynne albańskie jezioro Koman. Miasto o ponad 2000-letniej historii. Od czasów starożytnych było kluczowym punktem handlowym i wojskowym w regionie. Teraz to ważny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy kraju. Szkodra położona jest nad Jeziorem Szkoderskim. Na olbrzymim akwenie przebiega granica pomiędzy Albanią a Czarnogórą. Jezioro Szkoderskie zajmuje powierzchnię 368 km², z czego 1/3 jest po stronie Albanii. Powierzchnia jest zmienna w różnych porach roku. Zbiornik ma około 48 km długości i do 25 km szerokości. Dno Jeziora Szkoderskiego stanowi kryptodepresję, co oznacza, że znajduje się poniżej poziomu morza. Średnia głębokość wynosi od 8 do 10 metrów, ale miejscami sięga nawet 44 metrów. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona. Obszar jest parkiem narodowym. Obserwuje się tu około 250 gatunków ptaków i 45 gatunków ryb. Z Jeziora Szkoderskiego wypływa rzeka Buna, łącząc je z Morzem Adriatyckim. Wkrótce jeszcze do niej wrócimy i powiemy, skąd najlepiej obserwować jej wyjątkowy bieg wokół jednego z największych zabytków Szkodry. W centralnym miejscu Szkodry położony jest Plac Demokracji. Tu znajduje się skupiający życie kulturalne miasta i regionu Teatr Midjeni. Teatr został nazwany na cześć albańskiego poety i wybudowano go w 1956 roku. Choć tutejsza scena narodowa powstała już w 1949 roku jako druga w Albanii. We wschodniej pierzei Placu Demokracji stoi budynek wyróżniający się basztą.
To angielska wieża zegarowa z 1868 roku, zaprojektowana w stylu średniowiecznego zamku. Pewien angielski lord chciał otworzyć w Szkodrze kościół anglikański i przekonać mieszkańców miasta do tej wiary. Ci jednak nie zrezygnowali ze swojego wyznania, a w 1990 roku budynek przekształcono w muzeum. Życie rozrywkowe i towarzyskie w Szkodrze skupia się wokół głównej ulicy miasta Ruga Cole Idromeno, znanej również jako Pedonalia. Właściwie to deptak, przy którym znajduje się niezliczona ilość barów, restauracji czy piekarni. O poranku jest to jeszcze miejsce spokojne, niezatłoczone, wręcz cenne. Trzeba przyznać, że Albańczycy nie lubią zbyt wczesnego wstawania. Ale właśnie przed południem to miejsce idealne na tak ulubioną przez Albańczyków kawę. Główny deptak zapełnia się i zaczyna tętnić życiem dopiero wieczorem i w nocy. Niebawem pokażemy Wam, co tu się dzieje, kiedy zapada zmrok. Przechadzając się Ruga Cole Idromeno, ale także z wielu innych miejsc w mieście, wzrok przyciąga biała fasada potężnego meczetu. To meczet Abu Bakra, nazwany też po prostu Wielkim Meczetem. Budowa oddana do użytku w 1995 roku stanęła na miejscu starego meczetu, który został zniszczony w czasach komunizmu. Budowę nowej świątyni sfinansował pewien saudyjski szejk. Wzrok przyciąga nie tylko jasna fasada, ale także dwa strzeliste minarety mierzące ponad 40 metrów, 8 kopułek bocznych, wielkopowierzchniowe przeszklenia fasad i połyskująca w słońcu kopuła główna, która rozciąga się na 24 metry. Wewnątrz wielki meczet jest bardzo stonowany w kwestii zdobień. Są subtelne. Wnętrze tchnie spokojem, jasnością i skupieniem. Może pomieścić nawet 1300 wiernych. Wtedy już pewnie nie jest tak spokojnie. Nieopodal wielkiego meczetu znajduje się świątynia katolicka. To kościół franciszkanów, zbudowany za pozwoleniem sułtana na początku XX wieku. Stworzona w stylu neoromańskim świątynia posiada układ bazylikowy i wysoką, smukłą dzwonnicę. Po II wojnie światowej albańska tajna policja ukryła w kościele skrzynię z bronią, aby oskarżyć franciszkanów o przygotowywanie zamachu. Prowokacja okazała się skuteczna. Część księży poniosła w jej wyniku śmierć. W latach 60. świątynię zamieniono na kino. Przypomnijmy, w okresie albańskiego komunizmu jakakolwiek religia była zakazana. Budynek został zwrócony katolikom po upadku totalitarnego systemu. We wnętrzu można obejrzeć obrazy przedstawiające prześladowanie katolickich księży. Teraz kościoły mogą funkcjonować równoprawnie w Albanii, ukazując religijną mozaikę. Niedaleko odnajdujemy też dużą cerkiew prawosławną. To cerkiew Narodzenia Pańskiego. Ciekawie wyglądający budynek ze stojącą oddzielnie wysoką wieżą dzwonnicą został wybudowany w 2000 roku na ruinach wcześniejszej drewnianej cerkwi. Ta także została zniszczona w latach komunizmu. Na południe od miasta znajduje się największa atrakcja Szkodry. Aby ją zobaczyć, wybieramy się w drogę autem. Parkujemy przed wejściem. Możecie drogę pokonać pieszo, ale polecamy jednak podjechanie. Tym bardziej, że zwiedzając czeka Was sporo wędrowania w pełnym słońcu, prawie bez cienia. Przed nami zamek Rozafy. Pierwszą warownię w tym miejscu wznieśli Ilirowie 4000 lat temu. Nieznacznie umocnili ją Rzymianie w II wieku przed naszą erą. Gruntownie przebudowali zaś Wenecjanie na przełomie XIV i XV wieku, władający Szkodrą.
To właśnie z tego okresu pochodzi większa część zachowanych do dziś murów. W ich obrębie mieszczą się też pozostałości młodszych z XVI i XVII wieku budynków wznoszonych przez Osmanów. Twierdza składa się z 3 dziedzińców położonych na różnych poziomach. Najważniejszym obiektem są tu ruiny kościoła świętego Stefana, wybudowanego w 1319 roku. Około 150 lat później został on przekształcony w meczet. Zachowała się podstawa minaretu. W górnej strefie warowni znajdziemy m.in. pozostałości struktur weneckich z XV wieku, resztki tureckiego hamamu z XVI i XVII wieku i ślady po rezydencji rodziny Buszati, rządzącej Szkodrą w XIX wieku. Mieszczą się tu niewielkie muzeum zamkowe i restauracja. U stóp wzgórza zamkowego położony jest także ołowiany meczet. Nazwa wynika z pokrycia kopułek. Niestety podczas naszej wizyty był remontowany. Z zamkiem Rozafa związana jest też makabryczna legenda. Mieli go wznieść 3 bracia, ale budowa nie szła najlepiej. Od tajemniczego starca bracia dowiedzieli się, że zamek powstanie wtedy, gdy zamurują tu żywcem jedną ze swoich żon. Ofiarą miała zostać ta, która następnego dnia przyniesie pierwsza mężowi jedzenie. Najstarsi bracia, spryciarze, ostrzegli swoje żony, więc ofiarą padła żona najmłodszego. Jak widać, uczciwość nie popłaca. Dziewczyna wyrok podobno przyjęła ze spokojem, prosząc tylko, by pozostawiono odkryte jej prawe oko, prawą pierś, rękę i nogę. Nogą miała poruszać kołyskę synka, ręką głaskać go po głowie, piersią karmić, a okiem opłakiwać. Zamek powstał, syn wyrósł na bohatera, a dolne partie twierdzy są zawsze wilgotne od łez dziewczyny. Stąd zamek nosi imię Rozafy. Wody tu nie brakuje. Wzgórze zamkowe oferuje zapierający dechę w piersiach widok na połączenie 3 albańskich rzek. Wpatrujemy się daleko w krajobraz, gdzie natura i historia splatają się w harmonijną całość. Od strony zachodniej łączą się wartka i bystra rzeka Kir i dostojna, najdłuższa rzeka Albanii Drin. Dokładnie to jedna z 2 jej odnóg. Po zachodniej stronie wzgórza obserwujemy majestatycznie wypływającą z jeziora Szkoderskiego znaną nam już rzekę Bunę. Wszystkie 3 rzeki łączą się na południe od wzgórza zamkowego, płynąc już jako jedna rzeka Buna. Historia zamku, który przechodził z rąk do rąk, pokazuje też losy miasta Szkodra. Początki sięgają IV wieku przed naszą erą, kiedy to była stolicą Iliryjskiego Królestwa. W II wieku przed naszą erą miasto zostało zdobyte przez Rzymian. Po upadku Imperium Rzymskiego miasto przeszło pod kontrolę Bizancjum, a następnie przez wieki przechodziło z rąk do rąk. Władali nią Serbowie, Wenecjanie i Osmańczycy. Szkodrę chciała mieć w swoich granicach także Czarnogóra. Dopiero w 1920 roku, po zakończeniu okupacji i wycofaniu sił obcych, Szkodra w pełni znalazła się pod kontrolą nowo powstałego państwa albańskiego. Po tej ogromnej dawce historii czas na rozkosz podniebienia. Szkodra jest doskonałym miejscem, by spróbować albańskich smaków. Jesteśmy wewnątrz kraju, nie na wybrzeżu, więc tu mniej popularne są ryby czy owoce morza. No chyba, że chodzi o karpia, którego chętnie się w Szkodrze podaje w formie zapiekanki. Dominują jednak mięsa, także zapiekane. Zamawiamy deskę albańskich smaków. Nakładamy sobie imam baildi, to bakłażan zapiekany w całości z farszem z pomidorów, cebuli i czosnku. To jakby ciasto to fli lub flia, danie typowe dla północnej Albanii. Składa się z wielu warstw przypominających naleśniki, posmarowanych śmietaną i masłem. To japrak, ryż z ziołami w liściach winogron. Przypomina polskie gołąbki.
Jak w każdym kraju bałkańskim nie może zabraknąć nadziewanej papryki. Do tego zapiekane warzywa i pieczone ziemniaki. Na środku w miseczce fergese, to warzywna pasta na bazie sera o konsystencji twarogu, z dodatkiem pomidorów, papryki i czosnku. To już albańskie danie tave kosi. Tave to tak naprawdę nazwa glinianego naczynia, ale mówi nam również o sposobie przyrządzenia potrawy. Tave kosi to danie zapiekane z jagnięciny, pieczone jakby w zasmażce z kwaśnego mleka, jajek, mąki i masła, przyprawione solą, pieprzem, czosnkiem i oregano. Co teraz będziemy jedli? Słyszeliście. Pójdzie w napisach. Tave deu, wołowina zapiekana w sosie pomidorowym z dodatkiem białego sera i papryki. Jak zawsze do każdego dania w Albanii podawane jest pyszne pieczywo. Inne albańskie pyszności poznacie w pozostałych odcinkach naszej podróży po Albanii. Tymczasem wyjeżdżamy ze Szkodry. Wybieramy się poza miasto. A to wszystko, by podziwiać góry północnoalbańskie. Nie mamy w planach wędrówki. Zamierzamy dotrzeć jak najdalej i najwyżej się da, aby choć dotknąć majestatu tego, co góruje nad tym regionem. Opuszczając miasto, powoli przenosimy się na drogi, na których ruch mniej doskwiera, choć to nie znaczy, że jest prościej. Drogi są coraz cięższe do pokonania, przebiegają górskimi dolinami. Malownicze widoki otoczenia to jedno, ale dla kierowców to oznacza wzmożoną czujność. Na drodze mogą pojawić się zwierzęta, które uznają ten teren za swój. Można powiedzieć, że teraz to one mogą być przeszkodą w zastępstwie za dotychczas królujących na drogach nieprzewidywalnych albańskich kierowców. Drogi wznoszą się krętymi serpentynami i przyprawiają o szybsze bicie serca. Tereny jednak urzekają. Zarówno malownicze doliny, jak i surowe górskie szczyty. Góry północnoalbańskie zwane też są Alpami albańskimi lub górami przeklętymi. To najwyższa część gór dynarskich. Pasmo, które rozpościera się w Albanii, Czarnogórze i Kosowie. Najwyższy szczyt ma tu 2694 metry. Skąd określenie góry przeklęte? W czasach ataków Imperium Osmańskiego pewna matka miała zabrać swoje dzieci i uciekać w góry. W pośpiechu zapomniała o wodzie. A w tych terenach panowała susza. W chwili największej rozpaczy matka przeklęła góry słowami: „Mam nadzieję, że nigdy nie będziecie miały wody, spalcie się”. Od tego czasu szczyty miały stać się suche i pozbawione życiodajnych źródeł. Nawet teraz można spotkać tu pasterzy, którzy wędrując polewają góry wodą, chcąc złagodzić klątwę. Inne tłumaczenie określenia góry przeklęte dotyczy niedostępności tych szczytów. Panują tu trudne warunki geograficzne. Góry są naprawdę dzikie i surowe. My oglądamy je jeszcze z miejsc dostępnych dla wszystkich. Tych, którzy zdecydują się na prawdziwe górskie wędrówki, góry oczarują swoim naturalnym pięknem, a oferują niezliczoną ilość malowniczych szlaków i prawie odcięte od świata górskie osady. Powracamy z pięknymi widokami w pamięci, ale i pewnym niedosytem. Można by tu było jeszcze powędrować. Tymczasem musimy uważać na to, co tu panuje i rządzi. Przyroda. W mieście Szkodra zapadł już zmrok. Wydaje się, że wieczorem i w nocy miasto ożywa. Nie da się też ukryć, że właśnie wtedy zaczyna wyglądać najbardziej atrakcyjnie.
To znany nam już Plac Demokracji. Nad Placem Demokracji wznosi się Teatr Midżini. Nad nimi legendarny hotel Rozafa. Wielki meczet wyróżniający się blaskiem tak jak za dnia. Widoczny jest już z daleka i z wielu miejsc w mieście. Robi imponujące wrażenie z każdej strony. Zwłaszcza z góry, choć przecież jest tak mało okazji, żeby obejrzeć go właśnie z tej perspektywy. Jak już wspomnieliśmy, całe życie towarzyskie i rozrywkowe skupia się wokół głównej ulicy Szkodry, właściwie głównego deptaka – Ruga Kole Idromeno. Spokojne za dnia miasteczko tu wieczorem i w nocy ożywa. Ściągają tu tłumy i mieszkańców, i turystów, by tak jak zwykło się w Albanii wieczorem zasiąść do stołu, ale także i skorzystać z rozrywki w licznych barach i klubach. Jeśli szukacie w Szkodrze spokoju, to miejsce nie jest dla Was. Ale jeśli chcecie rzucić się w wir albańskiego życia nocnego, to doskonale trafiliście. Dźwięki z kilku uliczek niosą się na całe miasto. Nocne zabawy zdają się nie mieć końca. Można zadać sobie pytanie, gdzie byli ci wszyscy ludzie jeszcze kilka godzin wcześniej, w czasie sennego przedpołudnia. Spędziliśmy 2 bardzo intensywne dni w Szkodrze i okolicach. Pokazaliśmy Wam atrakcje tego miejsca i regionu. Dla kogoś, kto poświęci tu więcej czasu, jest jeszcze więcej do odkrycia. Szkodra wydaje się doskonałym miejscem na krótki wyjazd. Czy to z pobliskiej Czarnogóry, czy z południa kraju. Początkowo może wydawać się zwykłym, niezbyt interesującym miejscem, ale warto odkryć jej atrakcje. Ze wzgórzem zamkowym na czele. I poznać życie północnej Albanii. Machamy Wam już z zamku Rozafy. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. Lajki i subskrypcje będą mile widziane. A my już udajemy się do kolejnego miejsca w naszej podróży po Albanii. Na południe. W następnym odcinku będzie to nadmorskie miasto Durrës. Obejrzyjcie także pozostałe odcinki naszej podróży po Albanii. Do zobaczenia!